23 lutego, jak zwykle, pojechała do rodziców w odwiedziny na Ukrainę. Przyleciała samolotem do Charkowa. Dalej pojechała w miejscowość, gdzie mieszkam, to nazywa się miasto Wolczansk. Pojechała autobusem. Przyjechała wieczorem, my cieszyli się z tego, że zobaczyli się, posiedzieli, zjadli kolację, przyszedł wujek, posiedzieli z rodzicami. Cieszyli się, że ja przyjechała. Wolczansk znajduje się 70 km od Charkowa i gdzieś 15 km od samej granicy z Rosją. Wszystko było dobrze, my sobie posiedzieli z rodzicami, poszli spać. A ranem o 5:24 ja obudziła się od tego, że u taty zadzwonił telefon. Ja otwieram oczy, słyszę, on odbiera i mówi, no tak, strzelają. A to poszła moja mama do pracy, o 5:00 wyszła, żeby iść do pracy i ona tylko wyszła na ulicę i usłyszała te strzały i zadzwoniła do taty. Jeżeli o 6:00, o 5:00, to tak wszyscy obudzili się i do 6 godziny myśleli, co się dzieje, to już o 7:00, o 8:00 już na przykład nawet nad naszą miejscowością i nad domami niedaleko od nas my widzieli nawet rakiety, jak lecieli z rosyjskiej granicy, no bo to my widzimy za taką górką znajduje się ich granica i po prostu z tej strony przelatywali rakiety nad naszą wioską. I już o 8 godzinie gdzieś to już było tak, że my po prostu wszyscy powychodzili na ulicę, sąsiedzi powychodzili, co się dzieje i my tak słyszymy jakiś taki szum z daleka. Myśleli, że to może samoloty, ale tak to był taki szum, że on tak zbliżał się powoli. No i później my już zobaczyli po prostu jak od z tej góry, no to zjeżdżała technika ich, zjeżdżali kolumny i później oni już wyjeżdżali tam na wiejską drogę, no i przez nasze miasteczko już na Charków szli. To wyglądało tak, że żadnego oporu, bo naszych wojsk ukraińskich nie było w naszej miejscowości i jakby oni spokojnie sobie weszli. Jeden taki jest wypadek w tej naszej miejscowości, że także jechał jeden facet z kobietą też do roboty i samochód rozstrzelany został, kobieta zginęła i facet też na następny dzień już w szpitalu też zmarł. Martwiliśmy się bardzo o nią. Jedna z pracownic, która się z nią bardzo przyjaźni, bo mieszkają razem u nas, więc ona miała kontakt przez jakiś czas, krótki, ale miała, a później nie miała wcale. I my mówimy, mamo, co się dzieje? Tydzień nikt nie wie, drugi tydzień nikt nic nie wie. No i po 3 tygodniach odezwała się, że już jest z rodziną, że już przeciera szlaki do powrotu i całą historię już opowiedziała wam. Wiadomo, ja już pomyślała, że mi trzeba wracać się do domu, do Polski, bo ja tutaj już mieszkam, mam tutaj robotę, jakoś trzeba wracać się. Myślała jak przez Charków, przez Ukrainę w ogóle nie było żadnej możliwości, bo powysadzali mosty na Charków, zniszczyli wszystko, wiadomo, tam poszło wojsko, tam jest linia frontu, nie ma możliwości tam pojechać i dostać się. I nawet jeżeli było, to w Charkowie ludzie, żeby wejść do pociągu, stoją na przykład po 2 doby, żeby po prostu wejść do pociągu. Później jeszcze nie wiadomo, jak oni jadą i zmieniają marszruty i też to jest bardzo niebezpiecznie. I zdecydowała się, że też trzeba jechać przez Rosję. I mama też ze mną zdecydowała się jechać. My razem wyjechali, bardzo bali się, też bardzo dużo zbierali informacji, prosila znajomych i tą rodzinę w Rosji, żeby oni dowiedzieli się, jak w ogóle wygląda przekroczenie ich granicy, czy puszczą nas w ogóle ich straż graniczna.
Kiedy zdecydowaliśmy na taką podróż przez Rosję, właśnie ja wymyśliła sobie taki marszrut, że ja będę jechać, przekroczę rosyjską granicę, tam wsiadam na pociąg i jadę na Mińsk, na Białoruś, żeby z Mińska już do Polski przyjechać. Wymyśliła sobie ten marszrut, my przekroczyli z mamą granicę. Tak wygląda przekroczenie teraz rosyjskiej granicy, że oni mają na granicy takie swoje służby, że oni dopytują ludzi bardzo jakby wszystko dokładnie, gdzie ty jedziesz, skąd ty jedziesz, dlaczego ty jedziesz. I ja od razu zdecydowała się, że będę mówić, nawet pytać się, czy mnie puszczą, czy wypuszczą, że ja jadę do Polski, że ja tranzytem chcę przyjechać. I właśnie wszystko niby zgodnie z planem naszym szło. My jechali pociągiem na Białoruś i już dojeżdżając do granicy z Białorusią, tam była następna straż graniczna, tam nas wysadzili z pociągu, znowu zabrali na oddział, zawieźli, znowu dopytywali nas, nie puścili nas przez ten punkt, bo powiedzieli, że pociąg jedzie przez taki punkt, gdzie jest, że to nie jest międzynarodowy punkt przejścia. I trzymali nas cały dzień, dopytywali się. Jak już nas wypuściła niby rosyjska straż graniczna, to białoruska straż graniczna powiedziała, że oni nie mogą nas puścić, bo do Białorusi my możemy wejść tylko jako uchodźcy i wtedy my nie mamy możliwości rok stąd wyjechać. Cała nasza wycieczka z mamą wyglądała w taki sposób. Od samego wyjścia z domu my tylko modlili się, żeby w Rosji trafić tylko na dobrych ludzi, na jakąś, żeby nas puścili, żeby nas wypuścili. No i właśnie straż graniczna dobrze nawet była nastawiona. Oni nam doradzili od razu, jeszcze na pierwszym punkcie, oni powiedzieli, wiecie co, jedźcie do Łotwy i tam was puszczą, wypuszczą. Nasza straż nie ma prawa was nie puszczać, Łotwa was wiadomo, że przyjmie, jedźcie tam. Już na granicy białoruską, jak mówiła, nas nazbierała się już cała grupka, ja, mama, jeszcze dwie dziewczyny. My wynajęli sobie taką między miastami taksówkę, pojechali tą taksówką już na granicę z Łotwą. Dotarliśmy tam już gdzieś, nie wiem, o 1:00 w nocy, chociaż wyjechali jeszcze z rana, nasza wycieczka jak zaczynała się. I już w nocy, nie wiem, nad ranem my już przekroczyli granicę z Łotwą. Tam naprawdę nie było już żadnych problemów. Rosjanie nas swobodnie wypuścili, Łotwa nas swobodnie wpuściła i już byliśmy w Unii Europejskiej. Wróciła do swojego mieszkanka, pokoiku, który daliśmy do mieszkania dla niej. I wróciła do pracy i czuła taką potrzebę przekazu wszystkim, którzy to jakoś czują. Każdy po swojemu to czuje. To nie można tak powiedzieć, że wszyscy przeżywamy jednakowo, bo to tak nie jest. Ale ona poczuła, że chce przekazać swoje podziękowanie w formie artystycznej. Podziękowanie Stwórcy, jak zwał, tak zwał, za opiekę, którą dostała przez ten miesiąc, jak była tam na tej wojnie. Więc namalowała piękny wazon z cudownym gołębiem pokoju. I to jest takie przesłanie. Dzisiaj nawet nazwaliśmy tę dekorację Sława Ukrainie, sława bohaterom. Stworzyła dekoracje w takich kolorach ukraińskiej flagi, w żółto-niebieskich kolorach. I tam wszystkie symbole, które symbolizują plodowitość ukraińskiej ziemi, czarnoziomów ukraińskich, czyli to słoneczniki, колосся pszenicy i також taki gołęb, bo wszyscy Ukraińcy naprawdę mają taką nadzieję, że Ukraina będzie wolna i naprawdę zostanie teraz kwitnącą i odbudowaną.